Dzisiaj nietypowo, nie Marinino, tylko strzelnica Bema 60, którą znacie z naszego filmu z otwarcia tej strzelnicy. 25-metrowa oś, 9 czynnych stanowisk, automatyczny system sterowania tarcz, piękne oświetlenie, fajny kulochwyt. No i dzisiaj tutaj pokażemy Wam celownik AEMS. To korzystając z uprzejmości instruktor Pauli, która dowodzi tutaj strzelnicą na Bema 60, dzisiaj postrzelamy troszkę z celownika Holosun AEMS, znaczy z wykorzystaniem celownika Holosun AEMS, czyli takiego oto zamkniętego kolimatorka, który na pierwszy rzut oka może przypominać holograf, ale to jest kolimator. Tego celownika używamy parę ładnych miesięcy, tak? Parę ładnych miesięcy i przez ładnych kilka tygodni był też katowany przez zaprzyjaźnioną firmę szkoleniową. Używali go, wyrazili o nim swoją opinię. My o tym celowniku też coś możemy coś powiedzieć. I zrobimy tak, przelecimy teraz na deski. Na deseczkach pokażę Wam, jak ten celownik jest pakowany, pokażę Wam wszystkie jego szczegóły i opowiem Wam o konstrukcji tego celownika, o jego parametrach itd., itd. Później wrócimy tu na strzelnicę, postrzelamy sobie króciutko z wykorzystaniem tego celownika, a na koniec zrobimy jakieś podsumowanie. Może usiądę na przykład na skrzynkach i o nim pogadam. To lecimy teraz na te deski. No to jesteśmy na deseczkach. Przed nami leży Holosun AEMS, czyli Advanced Enclosed Microsight. No i przyjrzymy się, z czym ten celownik się, że tak powiem, nomen omen. Jak widzicie, celownik przychodzi zapakowany po holosunowemu, czyli taki rękawik z kartonu i w środku bardzo fajne, wytrzymałe metalowe, plastikowe pudełeczko wyłożone gąbką, także ten celownik jest dosyć dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu. I co mamy? Instrukcja. Sam celownik. Zabijcie mnie, nie pamiętam, czy on ma od razu wsadzoną baterię, czy ta bateria jest gdzieś tu wsadzona luzem. Nie pamiętam, po prostu nie pamiętam, ale bateria z tego, co sobie przypominam, jest w zestawie. Co ciekawe, jest dodatkowa tacka na bateryjkę. To Wam zaraz pokażę, o co z tym chodzi. I taki oto kluczyk służący zarówno do kręcenia tego celownika do szyny, co będziemy robić, jak i do regulacji, tak? Tym końcem regulujemy, a tym końcem sobie dokręcamy. Te skrzydełka są nie bez powodu, bo to jest taki w pewnym sensie mocno uproszczony klucz dynamometryczny, choć po prostu, to też Wam to pokażę. Po prostu w czasie dokręcania, jak się zaczyna tam lekko wyginać, to już wiadomo, że trzeba przestać. Dobra, pudełeczko sobie odrzucimy. Mamy ten celownik, mamy tackę i mamy kluczyk. I teraz tak, celownik jest klasycznym kolimatorem, mimo że wygląda troszeczkę jak może holograf, ale to jest klasyczny, zamknięty kolimator z hybrydowym, nazwijmy to tak, z hybrydowym zasilaniem. Podstawowe zasilanie to tutaj widzicie, w tym miejscu jest tacka na bateryjkę. Bateryjka to jest CR2032, czyli ta guzikówka taka zwyczajna. Ta tacka wygląda w środku tak. Po prostu wkładacie baterię w te widełki, całą tackę wsuwacie do środka, dokręcacie. Ona jest uszczelniona, ten celownik ma normę odporności IPX8, więc jest zabezpieczony przed działaniem wody. No i co mamy z zewnątrz tego celownika? Tu mamy dwa przyciski. One są wielofunkcyjne. Służą do włączenia, wyłączenia, służą do zmiany trybu pracy z auto na manual i służą do zmiany kształtu znaku celowniczego, co też Wam zaraz powiem. Pokrętło regulacji prawo-lewo, pokrętło regulacji góra-dół. Bardzo nietypowo, bo na ogół jest na górze. A tutaj mamy po jednej stronie góra-dół, po drugiej stronie prawo-lewo, więc trzeba uważać i pamiętać o tym. Na górze panel baterii słonecznej i tutaj z przodu i z tyłu na okularze i na obiektywie mamy takie odchylane kurzoklapki, które
są na sprężynkach i zabezpieczają dodatkowo celownik przed zabrudzeniem. Je można odkręcić, w razie uszkodzenia można je sobie wymienić, albo jak ktoś nie chce kurzoklapek, no to może je po prostu zdjąć i mieć celownik bez kurzoklapek. Celownik jest w standardzie od razu mocowany na montażu. Jak widzicie, to jest taki aluminiowy, dość wbrew pozorom solidny montaż ze śrubowym zaciskiem i to jest wysokość lower 1/3 co-witness, tak? Czyli jeżeli postawicie sobie standardowej wysokości przyrządy celownicze, to będziecie widzieli je w dolnej 1/3 wizjera tego celownika, tak? Czyli nie będą w środku, a po postawieniu będą widoczne tutaj w dolnej 1/3 tegoż ekranu celownika. Garść danych. No, producent deklaruje, że ten celownik na jednej tej baterii nie jest w stanie działać przez 20 000 godzin, jeżeli używacie najbardziej skomplikowanego znaku celowniczego. To zaraz Wam powiem, jaki to jest. I 50 000 godzin przy znaku najprostszym. Jest wyposażony w ten panel słoneczny, który tam wspiera działanie tej baterii. Tak naprawdę, z tego co się doczytałem, to jest około 4-5% wsparcia. Ale ten panel jeszcze odpowiada za zmianę jasności znaku celowniczego, co Wam też za chwilę powiem. To jest jeden z 2 systemów, w które jest wyposażony ten celownik, bo drugim systemem jest system Shake Awake, oni to chyba nazywają, czyli coś takiego, że po ustalonym czasie macie do wyboru 3 czasy, tam jest 10 minut, 1 godzina i 12 godzin bez ruchu. Tak? Włączacie, kładziecie, mija 10 minut, 1 godzina albo 12, w zależności od tego, jak sobie ustawicie, a ustawianie realizowane jest za pomocą tych przycisków, wszystko jest opisane w instrukcji, to ten celownik po prostu Wam się wyłączy, ale jeżeli go tylko podniesiecie, dotkniecie, celownik zostanie lekko poruszony, to z automatu się włącza. Taki dosyć śmieszny i całkiem przydatny system włączania i wyłączania automatycznego celownika. Znak celowniczy w tym celowniku jest moim ulubionym znakiem. Tu Wam pokażę na instrukcji, to będzie najlepiej widać, bo macie do wyboru 3 znaki. Macie znak typu EOTech, nazwijmy to umownie, tak? Czyli kółko z kropką i z 4 kreskami chciałem powiedzieć na rogach albo na bokach, o mój Boże. No widzicie, o co chodzi, tak? 4 kreski na przecięciach średnic, tak? To jest podstawowy znak celowniczy, on się tak wyświetla. Jeżeli naciśniecie przycisk minus przez 3 sekundy, to zmienicie sobie na kropkę. Jeżeli naciśniecie jeszcze raz na 3 sekundy, to zmienicie na ten okrąg z tymi patyczkami. Kolejne naciśnięcie na 3 sekundy, powrót do tego znaku. Rozmiar kropki 2 moa. Rozmiar okręgu 65 moa, czyli dokładnie tak jak w EOTechu. To daje nam tyle, że na 100 metrach w tym kółku mieścicie sylwetkę człowieka o wzroście 1,70 m, tak? Czyli jeżeli przeciętnej wysokości człowiek Wam się mieści w tym okręgu, to wiecie, że jest on na mniej więcej 100 metrach. Cały praktycznie ten celownik wykonany jest z aluminium 70-75. Rozmiar okna to jest podane w calach 0,8 na 1,1. Żeby przejść z cali na centymetry, to przymierzmy sobie. No więc tu wychodzi raz 20, jakieś 8 mm na 22 mniej więcej. Tak, raz, dwa, tak. Czyli dość sporo. Zobaczcie, ten celownik jest generalnie dość jasny. To okienko, przez które patrzymy, nie jest może jakieś super wielkie, ale za to zwróćcie uwagę, że bardzo cienka jest obudowa. Ale o tym też powiem Wam w podsumowaniu. Czy coś jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym celowniku z danych? Zapomniałem Wam powiedzieć, że ma 8 poziomów podświetlenia tak zwanych dziennych i 4 do współpracy z Noctowizją. I to zasadniczo wszystko, tak na sucho o tym celowniku.
jak on jest skonstruowany, jakie są elementy obsługowe i takie podstawowe dane techniczne. Założę go zaraz na karabin i pokażę Wam, jak on wygląda na karabinie. A na koniec, później pójdziemy na strzelnicę, postrzelamy, a ja na koniec zrobię jeszcze też jakieś podsumowanko odnośnie tego celownika. Generalnie jest dość lekki i dość niewielki, jest dużo mniejszy od mojego ulubionego Techa. I jest też dużo lżejszy, ale to jest kolimator, a nie holograf. Ze wszystkimi konsekwencjami i zaletami i wadami bycia kolimatorem, a nie holografem. Dobra, bierzemy karabin, zamontujemy celownik na karabinku i teraz zobaczcie, biorę sobie ten kluczyk, który jest w zestawie. Stawiamy sobie celownik zgodnie mniej więcej z zasadami i tymże kluczykiem dokręcamy sobie ten celownik. Oni tam podają, że ma być dokręcony momentum 20 tych stopofuntów, czy jak to się tam nazywa, nieważne. I teraz jak go dokręcam, czuję opór i zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale jak czuję, że pod palcami te skrzydełka zaczynają mi się już wyginać, to oznacza, że to jest tyle, tak? Trzeba przestać. Oni zalecają, żeby tam jeszcze użyć jakiegoś kleju do gwintów, takiego non-permanent, czy jak oni to tam nazwali, i wtedy już będzie w ogóle super świetnie. No i celownik na karabinku wygląda tak. Widzicie, że jest stosunkowo niewielki. Dosyć ładnie się komponuje z tym karabinem. On jest czarny, nie wiem, czy on występuje w wersji piaskowej, czy nie, szczerze mówiąc. Ergonomicznie przyciski są dostępne bardzo łatwo po lewej stronie. Bo jest robione z myślą praworęcznych. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba pamiętać o tym, że prawo-lewo, góra-dół. No i tutaj ta szufladka na baterię, od góry panel słoneczny. Jego można wyłączyć, tak? Odpowiednio naciskając chyba plus, trzymając przez ileś sekund, tam chyba 3 czy 5, nieważne, to jest opisane w instrukcji, ale można ten panel wyłączyć, przejść z celownikiem w tryb manual. To daje tyle, że celownik nie będzie sam zmieniał natężenia podświetlenia, bo ten panel odpowiada też za natężenie podświetlenia znaku celowniczego. Czyli jeżeli strzelacie w jasnych w warunkach, kiedy jest bardzo jasno, on z automatu rozjaśnia ten znak celowniczy, żeby był bardziej widoczny. Jeżeli strzelacie w ciemności, on go przyciemnia, żeby nie raził i nie zasłaniał celu. Tak to wygląda w teorii. W praktyce ja bym jednak zalecał wyłączenie tego, chyba że strzelacie cały czas na otwartej strzelnicy albo cały czas na strzelnicy zamkniętej, w stałych warunkach oświetleniowych, to wtedy tak, możecie sobie mieć ten system, ale w momencie, jeżeli strzelacie w różnych zmiennych warunkach, to troszeczkę zaczyna życie jednak utrudniać, nie do końca dostosowując znak celowniczy tak, jak powinien być, ale o tym Wam powiem na strzelnicy. Przy czym, tak jak mówię, jeżeli strzelacie w stałych warunkach, ten system może spokojnie działać i będzie działał bardzo fajnie. Jeżeli nie, wyłączacie go przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza i zapominacie o problemie, działa jak normalny celownik. Teraz tak, zobaczcie, mam przygotowany celownik, powiększalnik od Techa i zakładam go na szynę. Byle jak, bo to wiadomo, z tego się nie strzela. I teraz zobaczcie. On jest za wysoko. Tak? Widzicie, że obiektyw powiększalnika jest wyżej niż sam celownik. Efekt tego jest taki, że widzicie jajko, a nie kółko. Jeżeli macie ustawiony taki znak celowniczy w tym AMS-ie. Tak? Widzicie po prostu jajko i do tego zaczyna Wam się rozjeżdżać góra i dół i widzicie je po prostu podwójnie. Teraz odkręcę, bo to jest powiększalnik na podwyższeniu, tak? On jest z tym dystansem. Tu jest ta płytka dystansowa i on jest przygotowany do EXPS-a, czyli do celownika EOTech z szybkim montażem. I dlatego musi być wyżej, ale zaraz będzie niżej.
No dobra, podstawa montażu jest już zamontowana. Nie mam śrub, więc nie będę go dokręcał, ale zobaczcie, jak sobie postawię ten celownik tutaj, to on z kolei na moje oko i nie tylko jest za nisko. Czyli z dystansem jest ciut za wysoko, bez dystansu jest ciut za nisko. Efekt jest taki, że przy tym ciut za nisko następuje też zjajowacenie znaku celowniczego i jego lekkie rozejście w mniejszym stopniu niż gdyby był za wysoko. Niestety montaż EOTech, znaczy powiększalnik EOTech na montażu EOTech nie za bardzo chce współpracować z tym celownikiem, więc wychodzi na to, że trzeba będzie korzystać z powiększalnika dedykowanego, chociaż nie powinno się tak mówić, z powiększalnika Holosana na ich montażu, który prawdopodobnie będzie z tym wszystkim współdziałał najnormalniej w świecie lepiej. Ja niestety nie dysponuję takim powiększalnikiem, mam tylko EOTechy. Jak widzieliście, nie udało mi się go dopasować, więc po prostu i ja, i druga ekipa, która miała podobny problem jak ja, która też bawiła się tym celownikiem przez dłuższą chwilę, strzelaliśmy po prostu w takiej konfiguracji, jak widzicie, bez powiększalnika. Trudno, walczymy tym, co mamy, jak zwykle. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o celownik AEMS na sucho. Polecimy teraz na strzelnicę, postrzelamy sobie z nim. I na koniec wrócimy i powiem Wam, zrobię Wam podsumowanie po kilku miesiącach używania przez nas oraz przez zaprzyjaźnioną ekipę z firmy szkoleniowej, która też troszeczkę tego celownika poużywała. Mam tam porobione jakieś notatki, to po prostu usiądę i się nimi z Wami podzielę. To lecimy teraz na strzelnicę i pukniemy sobie z tym celownikiem, żeby coś się działo. To już wiecie, jak ten celownik jest zbudowany i wiecie, że jego znak celowniczy, tak zwany reticle, przypomina trochę znak celowniczy z mojego ulubionego celownika EOTech. Tak, parametry, rozmiar kółka 65 mA, ta mała kropka ma 2 mA, czyli czy jeden? Tak powiedziałem wcześniej. Czyli celuje się dokładnie tak samo jak z wykorzystaniem celownika EOTech, czyli przystrzeliwujecie centralnie na 50 metrów tą małą kropką i wtedy wiecie, że na tej odległości 7-10 metrów w punkt celujecie tym dołem kółka z kreseczką. No i strzelimy sobie teraz, tu mamy tarczę na mniej więcej 11 metrach, a drugą mamy na 3, więc strzelimy sobie najpierw 5 szybkich do tej bliższej tarczy, później strzelimy sobie 5 szybkich do tej dalszej tarczy, a później strzelimy sobie jakieś dublety z przeniesieniem celu. No, co można więcej o celowniku, tak? O celowniku to się bardziej gada niż się pokazuje, ale coś wymyślimy. Ty marynarko wojenna. Co? No dostałem, to noszę, nie? Wiem, że to nie jest polska flaga. Polska flaga typu polska flaga. Ale ładne. Ale ładne. Dobra, będziemy strzelać bez timera już. Nie będziemy się wygłupiać. Ja bez timery. Pip. Jak widzicie, no, tak, dużo robi też karabinek, no bo on się praktycznie nie porusza podczas strzelania, ale starałem się celować tym dolną częścią kółka z tą kreską w górną połówkę alfy i mniej więcej tak weszło. Zaraz podejdziemy do tarczy, to zobaczycie. Celownik jest na fajnej wysokości, tak? Jeżeli się składamy do strzału, podnosimy karabinek, to znak celowniczy po prawidłowym przyjęciu podstawy strzeleckiej wchodzi idealnie w linię wzroku, po prostu, tak?
jest stosunkowo jasny. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy ten handicap, że jest bardzo równe, bardzo ładne oświetlenie. Wspominałem Wam w studio o tym systemie z wykorzystaniem tego panelu fotowoltaicznego. Dzwonili do Ciebie? Nie. On wspomaga pracę baterii, ale on też Czy ten celownik jest na dofinansowanie rządowe? ten panel wspomaga pracę baterii, czyli przedłuża jej życie, tam jest rozdzielenie zasilania. Tak naprawdę to jest kilka procent, więc jeśli chodzi o żywotność baterii, ten panel za wiele nie robi. Jego głównym założeniem jest to, że on ma dopasować Wam jasność znaku celowniczego do zastanych warunków oświetleniowych. No jak strzelamy w takich komfortowych warunkach, to wszystko jest pięknie, ładnie, bo on sobie, tak, oświetlenie tu jest identyczne jak oświetlenie tam, więc jak on mi dopasuje jasność znaku celowniczego tutaj, światło takie samo jest tam, to jest wszystko perfekt. Schody się zaczynają w momencie, kiedy strzelacie z jasno oświetlonego stanowiska do ciemnego celu albo na odwrót. W tym pierwszym przypadku celownik rozjaśni po prostu znak celowniczy, bo tu widzi, że jest jasno. I w efekcie jasność tego znaku może Wam przeszkadzać przy celowaniu na ciemny cel, bo po prostu będzie Was raziło po oczach. W drugą stronę, jeżeli będziecie strzelać z ciemnego na jasne, to Wam przyciemni do tego tu i w skrajnym przypadku nie będziecie w stanie zobaczyć znaku celowniczego na jasnym tle. Ale w takich warunkach jest ekstra. Zaletą jest to, że można ten system wyłączyć i regulować go klasycznie ręcznie. Strzelimy teraz na te 20 plus minus 2 metry. Gotowy? Gotowy. Pip. No dobra, zobaczmy co tam narozrabialiśmy. Tak? No było celowane mniej więcej właśnie tu, troszeczkę powyżej, tak jak powiedziałem, w górną połówkę alfy i wchodzi w górną połówkę alfy. Ten celownik jest bardzo intuicyjny. Ja w ogóle lubię te znaki celownicze z tym kółkiem, z przeciętymi kreskami i z centralną kropką. Tutaj też było mniej więcej tu celowane, tak? Różnica nie jest bardzo duża, on będzie minimalnie przesunięty, ale ja lubię tego typu znak celowniczy. On dla mnie jest bardzo intuicyjny, bo pamiętam o tym, że dół kółka to jest krótki dystans, a kropka to jest od 25 w górę. Tak? Bardzo prosty, bardzo... Zima idzie, nie? Dlaczego? Węgiel weź. Dobra, strzelimy sobie teraz dubleciki z przeniesieniem celu. No i to będzie tyle, tak? A podsumowanie i moją opinię i opinię naszych kolegów z zaprzyjaźnionej firmy szkoleniowej na temat tego celownika, to już na spokojnie usiądę sobie na deskach w studio i Wam poopowiadam. Pere, pere, pere. Już nie mam pomysłu, daję. No. Sprawdzam się jako timer? Nie, kukułka była lepsza. Jeden uciekł trochę rozwalone, ale... Dwa uciekły. No, dobra, dwa uciekły. Na tych 25 metrach jest trochę lepiej. Też jest troszeczkę... No, tak, gdyby nie te dwa, to bym powiedział, że jest całkiem spoko. Tak jak widzieliście, zmiana punktu celowania w przypadku tego kółka z kropką i z tymi poprzeczkami jest naprawdę szybka, jest naprawdę intuicyjna i
Ja osobiście, powtórzę to po raz kolejny, znacznie bardziej wolę ten znak celowniczy niż samą kropkę, bo o samym kółku to w ogóle nie ma co mówić, to jest nieporozumienie, bo to jest dobre tylko do strzelby albo do jakiegoś strzelania z pistoletu na jakieś ultra bliskie odległości. Ja preferuję ten, tak, kółko z kropką. Tyle. Lecimy do studia i powiem Wam, zrobię krótkie podsumowanie, co myślimy o celowniku Holosun AEMS. No to jesteśmy na deskach. Kończymy kilka miesięcy używania celownika Holosun AEMS. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, używaliśmy go my, używała go zaprzyjaźniona firma szkoleniowa. Trochę dostał w dupsko, nie jakoś bardzo dużo. Ja myślę, że przebieg na nim można szacować na jakieś 2000 plus kulek. Nic się z nim nie stało, nawet się specjalnie nie zużył. Nic z niego nie odpadło, działa, bateria świeci, no ale jak ma świecić 20 000 godzin na tym znaku kółko z kropką, to tak, oj długo. Zrobiliśmy sobie wspólnie z chłopakami z tejże firmy notatki i cóż nam wyszło z podsumowania o tym celowniku. Już Wam mówię. Ogólna ocena. Ogólna ocena jest bardzo fajna. Ten celownik jest bardzo ergonomiczny, jest bardzo wygodny w używaniu, fajnie umieszczone te przyciski, one są wyraźne, one dość wyraźnie klikają. Nie jest to może bardzo wyraźne kliknięcie, ale wyczuwalne. Nawet jak masz rękę w rękawiczce, oczywiście nie mówimy o rękawiczkach jakichś zimowych, ale zwykłe taktyczne rękawiczki, daje się bez problemu wyczuć to kliknięcie. Regulowanie tego celownika za pomocą tegoż kluczyka, który jest dołączony do zestawu, też jest spoko. Kluczyk bardzo fajnie pasuje w śrubki. Śrubki chodzą z bardzo dużym oporem, tak? Trzeba wziąć to pod uwagę, że one chodzą z bardzo dużym oporem, ale bardzo płynnie i słychać kliknięcie, może go bardzo nie czuć, ale to kliknięcie spokojnie jesteście w stanie zauważyć. Chyba że będziecie regulować celownik w czasie jakiejś kanonady, to wtedy nie. Ale w normalnych warunkach bez problemu go wyregulujecie. Wysokość celownika bardzo fajna. Ten obiektyw celownika nie jest jakiś przesadnie duży, ale mimo wszystko on zapewnia w połączeniu z tym montażem, powoduje, że jest bardzo fajne wejście w cel. Tak? Nie szuka się nic. On po prostu wchodzi, patrzy, pojawia się, jak masz dobry skład, to znak celowniczy pojawia się od razu w linii wzroku, więc skład na tym celowniku jest naprawdę bardzo fajny. Szybki. Do tych szybek, do tych dust coversów w sumie mieliśmy najwięcej zastrzeżeń, tak? No bo one są fajne, super. No mamy takie otwierane szybki, tylko po co? Że chronią mi, że mam trudne warunki, czołgam się z tym karabinem 300 metrów w błocie, podnoszę karabin, o Jezu, zabłocony, pyk, cyk, otwieram i już mogę sobie strzelać, mam niezabłocone. No trochę tak, ale z drugiej strony zobaczcie, jeżeli tutaj zamontuję sobie celownik powiększalnik bardzo blisko, to już tej klapki nie otworzę, tak? Powiększalnik musi być zamontowany w takiej odległości. Nie mam już niestety powiększalnika. Czyli raz, dwa, trzy, na 4. slocie dopiero za celownikiem, żeby ta klapka mogła spokojnie się otworzyć. Tak? No bo no co, no będziemy kombinować, że otworzę klapkę, potem zamknę. No nie. Fajnie, że są, tylko ja trochę nie znajduję do nich zastosowania. Może w jakichś super trudnych warunkach, może faktycznie jakaś lekka piechota, jakieś bardzo trudne zawody, gdzie jest jakieś naprawdę jest duże ryzyko zabrudzenia tego celownika i nie będziecie w stanie go nawet przetrzeć palcem, żeby odsłonić jego obiektyw, to tak, ale przy takim normalnym strzelaniu to te szybki no są, po prostu są. Można je odkręcić, bo one się trzymają tylko każda na 2 śrubach, więc można je sobie zdjąć i jakby
jakby komuś przeszkadzało. Teraz tak, uwaga chłopaków z tej grupy, z tej firmy szkoleniowej, że dla nich ten montaż, ja mówię o swoich odczuciach, tak, ale dla nich ten montaż był trochę za niski do współpracy z Noctovizją. Podejrzewam, że to było dobrze widać na tym, jak montowałem ten powiększalnik, tak, od EOTech-a. On był jednak parę milimetrów wyżej, czyli sam EOTech też jest ciutkę wyżej niż to. I to może być ta różnica, o której mówią chłopaki, że w przypadku pracy z goglami noktowizyjnymi czy z monokularem ciężej było się z niego złożyć niż w przypadku EOTech-a. Panel solarny, czyli to. Tak jak mówiłem, wartość pozyskiwanej energii to jest około 4-5%, czyli prawie nic. Fajnie, że jest. Jeśli chodzi o ten tryb auto i manual, moim zdaniem tylko manual. Auto, to tak jak Wam powiedziałem wcześniej, tak? Jeżeli strzelacie, wiecie, że będziecie strzelać w jednych stałych, określonych warunkach, cel jest w takim samym oświetleniu jak Wy, spoko, działa świetnie. W momencie, kiedy strzelam z jasnego na ciemne albo z ciemnego na jasne, to przestaje działać, bo ten panel dostosowuje mi jasność znaku celowniczego tu, a nie 50 metrów dalej, tu. Więc jeżeli tu mam bardzo jasno, a strzelam w miejsce, które jest ciemne, to będę miał bardzo jasny znak celowniczy na ciemnej plamie i on mi ją zasłoni, on będzie mnie raził. W drugą stronę strzelam z ciemnego pomieszczenia na strzelam, nie wiem, z czegoś zakrytego. Cel jest 50 metrów ode mnie, tu jest ciemno, bo jestem w ukryciu, zadaszony, nie wiadomo w czym jeszcze. Cel jest bardzo jasny, nie zobaczycie znaku celowniczego, po prostu. Więc to od razu, jeżeli będziecie strzelać w różnych zmiennych warunkach oświetlenia, wyłączyć to od razu. To jest jedno kliknięcie przyciskiem, tak? Chyba plus się trzyma przez parę sekund i przechodzi Wam celownik w tryb manualny. Ten Shake Awake System, genialna sprawa. Rewelka, możecie sobie ustawić 10 minut i 1 godzinę, 12 godzin. Moim zdaniem optymalna jest 1 godzina. 12 to jest za dużo, 10 minut. No w sumie nawet te 10 minut też, no nie ma raczej takiej sytuacji, że na strzelnicy gdzieś będzie stał 10 minut bez ruchu. Więc 10 minut, 1 godzina ustawiacie, jeżeli karabin z celownikiem będzie nieporuszony, celownik się wyłączy, oszczędza baterię. Podnosicie go, od razu Wam się ten celownik włącza, nie ma w ogóle żadnego opóźnienia, nic. Zanim się zdążycie złożyć, to ten celownik już będzie włączony. Super sprawa z tym Shake Awake System, to jest naprawdę spoko. Znak celowniczy, możliwość zmiany tego znaku celowniczego. Mi osobiście ona jest po nic. Ja preferuję te znaki celownicze EOTech, czyli kółko z różkami i z kropką. I tu taki jest bazowy. Nie lubię samej kropki, samo kółko jest chyba tylko do strzelby. Ja kupuję celownik z takim znakiem, jak mi odpowiada. No dobrze, okej, dobra. Rozumiem, że ktoś chce mieć AMS-a, a nie odpowiada mu znak celowniczy EOTech, spoko. Ale jeżeli jesteś przyzwyczajony do jakiegoś znaku celowniczego, to pozostałe przeklikasz, żeby zobaczyć, czy są, może strzelisz raz czy dwa, a i tak wrócisz do tego starego znaku, który znasz najlepiej. Zwłaszcza, że ten znak celowniczy EOTech-owy daje bardzo fajne możliwości pomiaru odległości od celu. Tam, tak jak Wam mówiłem, że sylwetka plus minus 1,70 m mieszcząca się w kółku to jest 100 metrów. Później tam się mierzy ta sylwetka, czy jest w połowie, w 1/3, to są też kolejne odległości. Jeżeli masz przystrzelany celownik na 50 metrów w punkt, to dolna część okręgu z dolną kreską to jest 70 metrów w punkt. Super, ten znak celowniczy jest super, ja polecam w ogóle używanie tego znaku. Przy dobrze dobranym poziomie oświetlenia on niczego nie zasłania, jest w ogóle, jest rewelka. Jest dużo lepszy moim zdaniem niż kropka. Co my tu mamy dalej? Znaki, jakość obrazu, mega. To właśnie zacząłem mówić. Znak celowniczy super. Światło w tym celowniku jest bardzo fajne. Jakość optyki jest naprawdę bardzo fajna. Paralaksa zero. On praktycznie nie przekłamuje. Niektóre celowniki tak mają, że one niby mają zero powiększenia, ale jak sobie przesuwasz, patrzysz się na jakąś linię prostą, czy jakiś kształt taki regularny, przesuwasz ten celownik i widzisz, że coś Ci się tutaj nagle leciutko zmieniło. Tu tego nie ma. Nie ma zniekształcenia obrazu na krawędziach,
Obraz w tym celowniku jest bardzo fajny. Dodatkowo jeszcze cienkość tej obudowy, pomimo tego, że ten obiektyw, znaczy ten ekran, ten telewizorek jest trochę mniejszy niż w EOTech-u, to cienkość tej obudowy dookoła powoduje, że ten celownik jest bardzo jasny. On mało, najwięcej co Wam przysłania w polu widzenia, to jest tu. Podstawa tego celownika, ale tu z boków ta jego obudowa jest dosyć cienka i on naprawdę nie zasłania, znaczy zasłania bardzo niewiele, tak, jeżeli chodzi o składanie się i wchodzenie w cel. Więc bardzo duży plus za optykę, za jakość optyki w tym celowniku. Chłopaki tu jeszcze napisali, że pomimo tam tych trudności ze składem, jak się już złożysz z tymi goglami noktowizyjnymi, to jest super. Jest trudność ze składem, jest trochę za nisko. Tak. No i teraz podsumowanie. Tak, czy ja bym go kupił? Bardzo fajny celownik. Ja jestem fanem EOTechów, o czym wiecie. Gdybym miał go kupić, to z uwagi na to, że nie potrzebuję automatycznego regulowania podświetlenia, zawsze robię to ręcznie, od lat robię to ręcznie, więc zawsze będę robił to ręcznie. Nie potrzebuję tych kurzoklapek, bo są mi po nic. To zdecydowałem się chyba na tę wersję tańszą, bo jest w wersji tańszej właśnie bez tego panelu, bez tych kurzoklapek. Nie pamiętam, czy ona się czymś nie różni przypadkiem jeszcze w tych ustawieniach, ale chyba nie. Na bank nie ma panelu i nie ma tych kurzoklapek, ale ona jest sporo tańsza. I ja bym chyba się zdecydował bardziej na tamten. Chociaż, jeżeli ktoś lubi solary, te regulujące, chce zaoszczędzić 4-5% baterii i uważa, że kurzoklapki mu są do czegoś potrzebne, super. Naprawdę super. Wadą jest to, że trzeba do niego mieć powiększalnik Holosana. Widzieliście, próbowałem Wam pokazać, mam nadzieję, że mi to wyszło, jak się zachowuje powiększalnik EOTech, no i się nie zachowuje. Jak jest na Razerze, to jest za wysoko, jak jest bez Razera, to jest za nisko. To niestety nie działa za dobrze. Patrzę jeszcze, co chłopaki napisali, żeby Wam to podsumować. Generalnie wrażenia mamy bardzo podobne, plus oni dodali jeszcze te wrażenia na noktowizji. Ja nie strzelałem na noktowizji, niestety nie mam jeszcze noktowizora, więc super jest opakowanie, to już widzieliście, bardzo fajne wyposażenie. Zapomniałem Wam powiedzieć, jak Wam go pokazywałem na deskach, że jest jeszcze szmatka do czyszczenia fibrowa. Ogólnie fajny, mały, lekki celownik, tak? I teraz tak, podsumowując, zerkam sobie w ściągaweczkę. Czerwony, taki jak ten, 3059 zł, zielony 3275 zł, wersja prosta 2349 zł, pozbawiona kurzoklapki i pozbawiona tego panelu słonecznego. Czyli dość rozsądne pieniądze, zwłaszcza za tę tańszą wersję, przynajmniej dla mnie. Jakbym kupował, mówię, kupiłbym bez tego panelu, ale 3059 zł za bardzo fajny, bardzo zwarty, bardzo kompaktowy, bardzo lekki i jasny, z dobrą optyką celownik. Dodatkowo dający możliwość dopasowania znaku celowniczego do własnych preferencji. Mi jest to niepotrzebne, ale może ktoś chce mieć taki kolimator i strzelać z kropką, a nie z kropką i z kółkiem. Albo może będzie chciał go postawić na strzelbę i będzie potrzebował samego kółka. Zapraszam, możesz sobie ustawić znak, jaki chcesz. Bardzo fajne opakowanie, bardzo fajne wyposażenie. No 3 koła, no 3 koła. To jest trochę pieniędzy. Jest trochę pieniędzy, ale tak, jeszcze warunki gwarancji Holosana oczywiście do tego dochodzą. Macie serwis na miejscu, macie dystrybutora na miejscu. Generalnie, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie ma kolimatora, chce mieć porządny, zamknięty kolimator o dobrych parametrach optycznych, o dużym zakresie ustawień, regulowanym znakiem celowniczym z bajerami typu bateria słoneczna i kurzoklapki, ten droższy AMS zupełnie spokojnie tak, a jeżeli nie chcecie kurzoklapek i zaoszczędzicie 7 stówek i kupicie sobie AEMS Core, bo tak się nazywa ta tańsza wersja. Tyle. Ja polecam. Jestem fanem EOTecha, ale mimo wszystko polecam tego AMS-a. Zdecydujcie się tylko, czy chcecie wersję full wypas, czy wersję nie full wypas. Tyle na temat Holosana AMS.
Dzięki wszystkim za uwagę. Dziękuję jeszcze patronom za wsparcie naszego kanału. Super robota. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jestem Wam bardzo wdzięczny. Bardzo nam to ułatwia pracę. Dziękuję wszystkim widzom. Proszę Was o lajki, suby, komenty. Tak, wiecie, sekcja komentarzy jest Wasza. No i cóż, zapraszam do spotkania w kolejnym filmie.